Cześć! Dzisiaj część druga filmu o nalewce ze Szczeci Pospolitej. Było bardzo dużo komentarzy pod tym filmem, także dzisiaj opowiem Wam, jak ją robić. Czy ze świeżego ziela, czy z suszonego ziela, czy jeszcze jakoś inaczej i opowiem Wam więcej o boreliozie. Zapraszam na ten film. Ja moją szczeć wysuszyłam. Nie zabrało to dosyć długo, dzień czy dwa. I to są wszystkie moje korzenie, które zebrałam w tym dniu, w czasie poprzedniego filmu. Jeden został na kwiaty i na nasiona. I wielu z Was mówiło mi, że najlepiej jest używać świeże zioło. Tak, to jest prawda, ale nie wszystkie zioła używamy świeże, niektóre jest lepiej wysuszyć i także zależy to od od zielarza, czyli fitoterapeuty w Polsce. W Anglii i w Stanach Zjednoczonych zielarze nazywają się medical herbalists i oni po prostu przyjmują pacjentów i mają wiedzę i tak jakby certyfikaty, żeby leczyć ludzi. I zerknęłam do różnych źródeł. Niektórzy mówią świeże, niektórzy mówią suszone. Dla mnie autorytetem jest Stephen Booner i mam tu jego książkę. Świętej pamięci Stephen Booner. Bardzo lubiłam tego pana, świetne książki pisze. Ta książka oczywiście jest po angielsku, ale tytuł jest Healing Lyme, czyli leczenie boreliozy, bo Lyme disease to jest właśnie borelioza, choroba odkleszczowa i on tutaj ma kompendium wiadomości na temat boreliozy i ma także co nieco na temat szczeci, ale jest tu także mnóstwo innych ziół, które leczą boreliozę. Leczenie boreliozy to nie jest tylko zabijanie bakterii i on właśnie o tym mówi. Za chwilkę Wam o tym opowiem, ale najpierw Wam podam, co on poleca, żeby robić ze szczecią. No i tutaj widzicie łacińską nazwę szczeci, Dipsacus sylvestris. To jest jedna z odmian szczeci, czyli teasel, korzeń. 10 kropli do 1 łyżeczki 3 razy dziennie. Ale gdzieś jeszcze miał przepis na to, jak robić tą nalewkę. To zaraz Wam to znajdę. Tutaj w tym kawałku on mówi na temat badań naukowych o szczeci i taka jest tutaj konkluzja, że jeżeli zmielicie sobie suszony korzeń, to wasz sok żołądkowy po prostu wyciągnie te wszystkie składniki, które zabijają bakterie boreliozy. Czyli z tego badania wynika, że nawet nie trzeba robić nalewki do leczenia boreliozy, tylko po prostu sproszkowany korzeń. Nie mogę tego teraz znaleźć, ale pamiętam, bo dzisiaj rano to czytałam, że pan Booner używa suszony korzeń Szczeci Pospolitej, 45% alkohol, no i oczywiście taką nalewkę się trzyma 4 do 6 tygodni, a jak przyjmować on zaleca, to Wam już powiedziałam. Teraz może pokażę Wam, jak ja robię moją nalewkę, ale u mnie w Anglii, tak jak mówiłam Wam w komentarzach, nie można dostać normalnie w sklepie spirytusu. Najmocniejszy alkohol to 40%, jest bardzo drogi. Przeważnie wódki są 37,5% i taką właśnie kupiłam. Taką jedną z tańszych, ale ma fajną butelkę. To jest moja wódka 37,5% i to jest cały litr. Zapłaciłam 19 funtów. Jeżeli bym chciała użyć spirytus, to muszę zamówić ze strony internetowej albo z Amazona. Kosztuje to niewiarygodne pieniądze, jakoś około 40 funtów. Spirytus ten jest oczywiście 96% i można rozcieńczać i tak już robiłam. Pokazywałam w filmach o nagietku, że używam, albo w jakimś innym filmie, że używam rozcieńczony spirytus. Podawałam metodę, jak obliczyć procenty, ale to dla mnie jest za drogo, zbyt niewygodnie, a jeżeli można użyć zwykłą wódkę, to używam zwykłą wódkę. Wy róbcie jak chcecie, używajcie świeży korzeń, używajcie suszony korzeń,
Róbcie proszek, możecie też zmiksować świeży korzeń i zalać alkoholem. Różne są metody. Chińczycy mają jeszcze jakieś inne metody, na przykład coś smażą ten korzeń, jakoś inaczej przetwarzają. Także w każdym kraju są inne metody, każdy zielarz ma inne metody, ale najważniejsze jest to, żeby ta nasza mikstura zadziałała. Teraz Wam pokażę, jak robię moją nalewkę. I pan Bunner mówi, że proporcja jest 1:3, czyli 1 porcja zioła i 3 porcje alkoholu. No i zależnie od tego, ile chcecie mieć tej nalewki, tyle alkoholu używacie i zależy od tego, ile macie korzenia. Ja przygotowałam sobie taki słoik, to jest chyba 750 ml, czy coś około tego. I teraz wybieram może takie większe trochę korzonki. I Stephen Bunner mówi też świeżo wysuszony korzeń, czyli nie czekamy 2 lata i po prostu zaraz po wysuszeniu używamy. Także ja tak zrobię. I co jeszcze tutaj dodam? Może nie musi być tak super na wiór wysuszony. Najważniejsze jest, że mamy korzeń. Tutaj Wam pokażę, zobaczcie. To jest korzeń w wódce. To jest akurat tarczyca. I korzeń po prostu naciągnął przez miesiąc. Jest taki bardzo ciemna nalewka. I tak samo robimy tutaj. Po prostu gdzieś tak 1/3 słoika ziela i potem dolewamy wódkę. Jeżeli mamy świeży korzeń, to wtedy proporcje się zmieniają, bo ten będzie nasiąkał i będzie, wiecie, pęczniał, a świeży nie. Także świeżego można dać więcej. I nic prostszego, po prostu zalewamy tą wódką albo mocniejszym alkoholem, ale też w świecie zielarskim mówi się, że się robi mieszankę alkoholu i wody. Także jeżeli dodajemy wody do mocnego alkoholu, to go rozcieńczamy, czyli 40%, 37,5% czysta wódka to może być nawet ekwiwalent tego rozcieńczania. No myślę, że tyle mi wystarczy na kilka lat, a resztę sobie zrobię na jakąś inną nalewkę. No i po prostu teraz troszkę zamieszam, żeby ten alkohol się wszędzie dostał i powietrze się wydostało na zewnątrz. I teraz wsadzamy do ciemnej szafki na miesiąc albo 6 tygodni. Co jakiś czas przychodzimy i potrząsamy słoikiem, żeby to wszystko się przemieszało, ale jak zapomnimy, to nie ma, wiecie, strachu, nalewka się i tak zrobi. Także tak ja robię tą nalewkę. No i ważna rzecz, piszemy sobie, co to jest. Ja napisałam po polsku i po angielsku, kiedy zaczęliśmy, żeby wiedzieć, kiedy będzie gotowa. No i ja jeszcze piszę, jaki alkohol dodałam, bo mam różne i to po prostu naklejamy na słoiku. Właśnie znalazłam przepis na nalewkę Dipsacus, czyli teasel, czyli szczeć. Freshly dried, czyli świeżo wysuszony, jesienny, jednoroczny korzeń albo wiosenny, drugoroczny korzeń, ale jeszcze nie, wiecie, wiosenny, jak jeszcze nie kwitnie. Proporcja 1:3, 45% alkohol, dawkowanie 1 do 30 kropli, najwięcej, najczęściej 3 razy dziennie, zależy od tego, zależy od tego, czy mamy homeopatycznego zielarza albo normalnego. Widzicie, nawet on pisze o tym, że dawkowanie się różni w zależności od naszego zielarza. I ten przepis pochodzi z tej książki, Ziołowe antybiotyki.
też Stevena Buhnera. Wspaniała książka, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak leczyć różne inne infekcje, nie tylko boreliozę, to jest wspaniałe kompendium wiedzy na ten temat. A jeżeli chodzi o tą książkę, to nie wiem, czy została przetłumaczona na język polski, nie mam pojęcia, ale osoby, które znają angielski, bardzo polecam tą książkę, jest wspaniała. On tutaj opisuje wszystko, dokładnie wszystko. Wszystkie rodzaje boreliozy, bo są różne, a także infekcje towarzyszące boreliozie, bo to nie tylko borelioza, ale na przykład także Bartonella, także chlamydia, także rickettsia i on tu poleca zioła na te wszystkie koinfekcje, a także opisuje, jak borelioza działa. A jak borelioza działa? Bakteria boreliozy bardzo lubi kolagen i ona w naszym ciele idzie tam, gdzie kolagen jest i wszystkie symptomy właśnie powstają z powodu tego, że ta bakteria niszczy nasz kolagen, bo po prostu używa go jako źródło pożywienia. I na przykład najwięcej kolagenu mamy w skórze, w naszych stawach, ścięgnach, a także w otoczce mielinowej nerwów. Także wszystkie objawy boreliozy są albo ze strony skóry, mogą być neurologiczne, albo ortopedyczne ze strony stawów. A to wszystko dlatego, że tracimy nasz kolagen. I mogą one imitować takie choroby jak na przykład stwardnienie rozsiane, bo tracimy otoczkę mielinową, chorobę Alzheimera, bo nasza bakteria jest w mózgu, nie nasza, borelioza, bakteria boreliozy usadawia się w mózgu i tam niszczy po prostu nasze tkanki i możemy mieć bardzo podobne objawy do innych chorób. Możemy mieć wysypki na skórze, tak jak to typowe oko byka, ale ono nie zawsze występuje i mamy objawy ze strony stawów. I właśnie szczeć pomaga na niektóre z nich, ale jest więcej ziół i musimy także myśleć o tym, o łagodzeniu innych objawów, nie tylko zabijaniu bakterii, a także wspomaganiu kolagenu, czyli nie tylko zabijanie bakterii, ale na przykład bierzemy sobie żelatynę w proszku albo inne. Zaraz Wam pokażę w książce, jak to wygląda. Właśnie tutaj w rozdziale 8 on ma cały protokół leczenia boreliozy. A tutaj właśnie mamy ochronę kolagenu. I co on tutaj zaleca? Żelatyna, witamina C, selen na przykład. Tutaj na układ odpornościowy. Wszystko jest związane z boreliozą, ale na przykład cordyceps to jest taki grzyb, ashwagandha, korzeń. Tutaj są łacińskie nazwy, ale to na przykład wiem, że to jest licorice, czyli podam Wam, ja to przetłumaczę na polski i podam Wam na ekranie. A na przykład zioło, które także zabija bakterie boreliozy, to jest Andrographis. A na przykład jeżeli mamy objawy neurologiczne, to on poleca także zioła i także podaje tutaj, jak je brać. Uncaria rancophylla. Nie wiem, co to jest za zioło, ale tutaj też mamy dalej. Jak zapobiec infekcjom. Astragalus. I tutaj jak brać. Andrographis. Jak brać. Nawet leki homeopatyczne. Tutaj dalej mamy o ochronie kolagenu i mamy witaminę B kompleks, witaminę E, cynk, miedź, kwas hialuronowy, bone broth, czyli tak jakby wywar z kości, mocny napar z pokrzywy, horsetail, słomy, pietruszka. Tutaj mamy jeżówkę, ale nie purpurową, tylko wąskolistną, propolis, royal jelly, pyłek pszczeli, pyłek z sosny jako nalewka, olej z wątroby dorsza, pueria lobata. I tutaj dalej jak leczymy boreliozę neurologiczną. Na przykład tryptofan on poleca i poleca także ile tego brać.
Jeżeli jest bardzo poważne porażenie mózgu, to właśnie tarczyca bajkalska tutaj jest wspomniana, na przykład kudzu, na przykład NAG, na przykład Motherwort, podam Wam na ekranie, bo w tym momencie nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, i różne inne objawy i co z tym zrobić. Na przykład na mózg dobra jest też tauryna, dobra jest ginkgo, melisa. Także bardzo Wam polecam tą książkę. Tutaj na przykład na nerwice, co on poleca. Motherwort, tarczyca, werbena, tryptofan, a nawet czarny bez jako kwiat. Na sen, na depresję, na boreliozę, która powraca, na gorączkę, na oczy, na ból. Także wspaniała książka to jest. Także moi drodzy, nie myślcie, że szczeć jest jedynym ziołem na boreliozę, bo jest ich mnóstwo, w zależności od tego, co chcemy z nimi zrobić. I jest wielu zielarzy polskich i zachodnich, którzy się boreliozą zajmują i najlepiej jest zrobić swoje własne rozpoznanie, najlepiej czytać książki i próbować. A najlepiej, jeżeli naprawdę mamy boreliozę, to znaleźć terapeutę swojego własnego, który będzie nas widział holistycznie i po prostu ze swoim doświadczeniem, doświadczonego terapeutę, który nam pomoże. W moim ostatnim filmie nie udał się dźwięk, ponieważ ten program, którego używałam do edytowania, ta funkcja wyciszenia tła już nie jest teraz darmowa, ale z moim synem, który jest czarodziejem elektronicznym, znalazłam inny sposób i w komentarzach do tego poprzedniego filmu jest dodany link do filmu z poprawionym audio. Także zapraszam na moje kolejne filmy. Pozdrawiam wszystkich, cześć.